Cześć, jeśli marzy Ci się Rzym, ale masz na niego tylko jeden dzień, to ten film jest dla Ciebie. Dziś zabieramy Was na intensywne zwiedzanie wiecznego miasta. Zdradzimy, co zrobić, żeby zobaczyć jak najwięcej, unikając gigantycznych kolejek i niepotrzebnego tracenia czasu. Pokażemy też kilka miejsc, o których nie wszyscy wiedzą i podzielimy się ciekawostkami, które sprawią, że spojrzycie na Rzym z zupełnie innej perspektywy. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszy przystanek Watykan. To najmniejsze państwo na świecie, ale jednocześnie jedno z najbardziej wpływowych. Bazylika Świętego Piotra jest największym kościołem chrześcijańskim na świecie, a jej kopuła to dzieło Michała Anioła. Warto zwrócić uwagę na plac otoczony charakterystycznymi kolumnami zaprojektowanymi przez Berniniego. W kolumnach ukryte są przejścia, którymi mogą przemieszczać się strażnicy i dostojnicy. Z Watykanu udajemy się spacerem pod zamek Świętego Anioła, który kiedyś pełnił rolę mauzoleum cesarza Hadriana. W średniowieczu zamieniono je w fortecę papieską, a w razie zagrożenia papież mógł przedostać się tu sekretnym korytarzem prosto z Watykanu. W czasie zarazy w 590 roku papież Grzegorz Wielki miał wizję archanioła Michała chowającego swój miecz, co oznaczało koniec epidemii. Stąd nazwa Zamek Świętego Anioła. Do zamku prowadzi nas zabytkowy most, wzdłuż którego stoją figury aniołów. Mamy przepiękny widok na watykańską bazylikę. Można przejść jeszcze trochę dalej na kolejny most nazwany Umberto I, żeby zobaczyć widok na Tyber, most Świętego Anioła oraz bazylikę z innej perspektywy. Po przekroczeniu Tybru kierujemy się na Via Giulia, jedną z najstarszych i najpiękniejszych ulic Rzymu. Jej historia sięga początku XVI wieku, kiedy to papież Juliusz II postanowił uporządkować chaotyczną zabudowę miasta. Do zaprojektowania tej reprezentacyjnej arterii zatrudnił samego Donata Bramantego, jednego z największych architektów renesansu. Michał Anioł miał ambitny plan połączenia placu Farnese po obu stronach rzeki specjalnym mostem. Niestety, konstrukcja nigdy nie została ukończona, ale do dziś możemy zobaczyć jego pozostałości. Tak zwany łuk Farnese, który dodaje ulicy wyjątkowego charakteru. To jedno z tych miejsc, gdzie można na chwilę oderwać się od tłumu i poczuć ducha historii. Odbijamy w bok i po chwili mijamy pałac Farnese, gdzie obecnie mieści się ambasada Francji. Następnych kilka kroków dzieli nas od placu Campo de Fiori, na którym życie tętni od rana do późnych godzin nocnych. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś przeprowadzano tutaj egzekucje. Najsłynniejsza miała miejsce w 1600 roku, kiedy spalono tu Giordano Bruna, filozofa oskarżonego o herezję. Kawałek dalej wchodzimy na Via del Governo Vecchio, urokliwą ulicę pełną sklepów, pamiątek, kawiarni i restauracji. Po przejściu kilkuset metrów odbijamy w prawo na Piazza Navona, elegancki plac z I wieku naszej ery. Warto jest zrobić sobie kilka pamiątkowych zdjęć pod fontanną Czterech Rzek autorstwa Berniniego. Ciekawostką jest to, że Piazza Navona to dawny rzymski stadion, na którym odbywały się zawody atletyczne. Kształt placu wciąż odzwierciedla oryginalny tor biegowy. Wiedzieliście o tym? Kolejny przystanek to Panteon. Proponujemy wykupić sobie bilet na godzinę, która nam odpowiada. W zależności kiedy zaczniemy zwiedzanie wcześniejszych punktów i ile z nich chcemy odwiedzić, powinniśmy celować raczej w godziny południowe. My wybraliśmy opcję dodatkowo płatną, ale za to bez stania w kolejce. Panteon to jedyny antyczny budynek w Rzymie, który przetrwał w niemal nienaruszonym stanie. Podobno Napoleon, kiedy zobaczył Panteon, miał powiedzieć, że gdyby miał taki budynek we Francji, to połowa Europy uznałaby go za Boga. Może jest w tym przesada, ale kiedy stoisz pod gigantyczną kopułą i patrzysz na idealnie okrągły otwór w jej centrum, trudno nie poczuć się jak w miejscu stworzonym przez siły wyższe. A co najlepsze, od wieków deszcz wpada przez ten otwór do środka, ale podłoga jest tak sprytnie zaprojektowana, że woda magicznie znika. Rzymianie znali się na architekturze lepiej niż niejeden współczesny deweloper. Kolejnym przystankiem jest kościół świętego Ignacego Loyoli. Proponujemy nie stać w kolejce do zwierciadła ustawionego w kościele. Wystarczy po prostu zadrzeć głowę do góry i będziemy mieli ten sam widok co w lustrze. Teraz przekraczamy główną ulicę zakupową Rzymu, czyli Via del Corso. Zaglądamy na chwilę do galerii Alberto Sordi, której wnętrze zrobiło na nas ogromne wrażenie i udajemy się wąskimi uliczkami do prawdopodobnie najpiękniejszej fontanny na świecie, czyli do fontanny di Trevi. Ciekawostką jest to, że do fontanny wrzuca się jedną monetę, aby wrócić do Rzymu, 2, by znaleźć miłość, a 3, żeby się ożenić. Rocznie wyławia się stąd około 1,5 miliona euro. Przed nami krótki spacer, około 700 metrów i stoimy przed kolejną ikoną Rzymu, czyli schodami hiszpańskimi. Z góry mamy piękny widok na miasto, a w dole podziwiamy fontannę della Barcaccia. Schody są jednym z ulubionych miejsc spotkań Rzymian i turystów, choć dziś siedzenie na nich jest zabronione pod groźbą mandatu. Dalej, żeby zaoszczędzić czas, proponujemy pojechać Uberem albo taksówką. Koszt to dosłownie kilka euro. Ci, którzy
mają siłę w nogach i czas, do przejścia będą mieli około 2 km. Udajemy się na plac wenecki, przy którym stoi majestatyczny monument Vittorio Emanuele II. Gdy wdrapiemy się po schodach na górę, możemy skorzystać z płatnej windy i wjechać na taras widokowy. Mamy stąd widok na cały Rzym. Jeśli do windy nie ma tłumów, to warto skorzystać. Widać stąd doskonale Koloseum oraz halę Trajana. Następnie schodzimy w dół, skręcamy w lewo i wdrapujemy się na kolejne schody. Tym razem, żeby zwiedzić Bazylikę Matki Bożej Ołtarza Niebiańskiego. Schodów jest 124 i nazywane są schodami do nieba. Znowu schodzimy w dół i po raz kolejny wchodzimy stromymi schodami. Tym razem, aby zobaczyć plac kapitoliński. Z lewej strony, z boku placu stoi wilczyca. Tak dokładnie, ta słynna wilczyca, symbol Rzymu. Dla uściślenia, to jest kopia. Oryginał rzeźby znajduje się w muzeach kapitolińskich. Gdy zejdziemy kilka kroków w dół, mamy przepiękny widok na Forum Romanum. Schodzimy po raz kolejny schodami w dół i kierujemy się w lewo, żeby zobaczyć przepiękny teatr Marcellusa, który w czasie swojej świetności mógł pomieścić nawet 20 000 widzów. Po kolejnych kilkuset metrach docieramy do bazyliki Santa Maria in Cosmedin oraz największej atrakcji tego miejsca, czyli do Ust Prawdy. Napotkamy tutaj kolejkę, ale gdy nie jest zbyt długa, warto swoje odstać, zwłaszcza gdy nie macie na koncie kłamstw. Jeśli jednak macie swoje za uszami, to lepiej się zastanówcie, bo usta kłamcom odcinają dłonie. Gdy już przejdziemy test w ustach prawdy, to warto wejść do samego kościoła. W bazylice znajduje się czaszka świętego Walentego. Tak, tego Walentego, patrona miłości i zakochanych. Jego relikwie można również znaleźć w innych kościołach w Europie. Warto również zajrzeć do podziemnej krypty. Teraz wspinamy się na kolejne wzgórze, żeby podziwiać ogród pełen pomarańczy i taras widokowy z kolejnym wspaniałym widokiem na miasto. Chodzi oczywiście o Giardino degli Aranci. Park ten powstał na miejscu dawnego ogrodu warzywnego dominikanów w roku 1932, a jego założyciel Rafael de Vicco zasadził drzewka pomarańczowe. Kolejne 200 metrów i jesteśmy na placu kawalerów maltańskich. Stoi tu przeważnie kolejka do zawsze zamkniętej bramy klasztornej. Przez dziurkę od klucza w tych wrotach widać idealnie wykadrowaną bazylikę świętego Piotra. Jest to naprawdę niesamowite uczucie zobaczyć to na własne oczy. Jako ciekawostkę możemy podać, że oficjalnie to miejsce nie należy do Włoch ani Watykanu, ale do zakonu maltańskiego. Na koniec dnia proponujemy zejść w dół wzgórza Aventyn, przekroczyć Tyber i zjeść wspaniałą kolację w dzielnicy Trastevere, czyli na Zatybrzu. My zakochaliśmy się w rzymskich makaronach i polecamy Wam cacio e pepe, proste danie z serem i pieprzem. To obowiązkowa pozycja na kolację. I tak kończy się nasza jednodniowa, intensywna przygoda z Rzymem. Od majestatu Watykanu, przez tajemnicze zaułki i ukryte perełki, aż po gwarne Zatybrze. Jak widzicie, nawet mając tylko jeden dzień, można poczuć magię wiecznego miasta, zobaczyć jego ikony i odkryć mniej znane skarby. Wierzymy, że nasze wskazówki pomogą Wam zaplanować Waszą własną rzymską eskapadę i uniknąć turystycznych pułapek. Mamy nadzieję, że udało nam się zaradzić Was naszą pasją do odkrywania i pokazać, że nawet krótki wypad może być pełen niezapomnianych wrażeń. Pamiętajcie, podróże to nie tylko odhaczanie miejsc, ale przede wszystkim kolekcjonowanie wspomnień. Dajcie znać w komentarzach, które miejsce z naszej trasy najbardziej Was zaciekawiło, albo jakie są Wasze ulubione zakątki Rzymu. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie więcej takich podróżniczych poradników, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Pies Turysta, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej podróży. Trzymajcie się. Cześć!